Te 25 modyfikacji, jakie właśnie zaraz zobaczycie, totalnie zmieniło moje życie i teraz totalnie inaczej patrzę na całego Eurotracka, o wiele bardziej realniej i zresztą zobaczcie sami. Realistic Rain to bardzo fajna modyfikacja, która spowoduje, że będziecie mieli bardzo fajny deszcz, lepszy niż w SS-ie, może nie najlepszy jak te najlepsze modyfikacje na deszcz, ale jego ogromnym plusem jest to, że w ogóle prawie nie spadają FPS-y, a deszcz jest na pewno o wiele lepszy niż z podstawki. Kolejnym modem jest Realistic Hard Economy, to modyfikacja, która sprawi, że będziecie mieli prawdziwą ekonomię w Euro Truck Simulator 2, przynajmniej bardzo realistyczną, bo oczywiście tutaj te ceny są bardzo zależne od spedycji, ale naprawdę bardzo dużo realistyki możecie poczuć z tymi cenami, no będzie cholernie trudno teraz. Ta modyfikacja sprawi, że wasz ruch uliczny będzie realny, czyli w miastach będą koreczki, na drogach, jakichś krajóweczkach będzie bardziej luźno, na autostradach będzie jeździło troszeczkę więcej samochodów, ale nocą będzie ich jeździło mniej, a za dnia, na przykład w godzinach szczytu, to w ogóle masakra. Volvo FH z 2009 roku, bardzo dobry wybór, jeżeli jesteście fanem Volvo. Dodaje ta modyfikacja bardzo dużo nowych silników, rodzajów podwozia, malowań. Dodaje on też nowy dźwięk tego Volvo, więc jeżeli jesteście fanem tej ciężarówki, starego Volvo z 2009, ta ciężarówka jest idealna dla was. Ten mod to taka imitacja Google Mapa, bardzo fajna modyfikacja, bo teraz na telefoniku będziecie mieli normalnie Google Mapa, będziecie mieli jakieś ograniczenie na drodze i tak dalej. Super to wygląda, jeżeli potrzebujecie full realistyki. A jeżeli potrzebujecie full, tanich giereczek, DLC i tak dalej, no to polecam wam Nebę, bo tutaj naprawdę znajdziecie bardzo dużo fajnych promek, na pewno taniej niż na przykład na Steamie czy w sklepie. Zejdźcie sobie na dół, tam macie też kategorię symulatory i tam to proszę państwa, tam to będzie dopiero występ fajnych symulatorów do zakupu, więc jeżeli interesujecie się różnymi grami, chcecie sobie coś kupić taniej niż w innych sklepach, to tam to właśnie znajdziecie. Jeżeli jesteś fanem takiej hard symulacji, to ta modyfikacja jest idealna dla ciebie, bo ona dodaje takie naklejeczki, które są wymagane w różnych państwach i normalnie to wszystko tutaj macie. Macie również plakietki ADR-owe, możecie sobie to zamieścić z przodu, różne naklejeczki możecie sobie zamieścić z tyłu i nawet na waszej naczepie. Idealne. Znalazłem moda, który pozwoli wam bez special transport przewozić ogromne ładuneczki, takie można powiedzieć aż pozagabarytowe. Naprawdę bardzo wam to polecam, bo są po prostu mega kozackie doznania. Możecie normalnie kupić na własność taką naczepę, specjalną lawetę do przewożenia takich rzeczy, no i wio w drogę. Kolejne dwa mody pozwolą wam kupić na własność właśnie tą elektryczną ciężarówkę od Renault. Oczywiście to też działa na Trackers MP, więc jak sobie ją kupicie na singlu, to będzie wam działała Trackers MP. Dodatkowo możecie teraz ją w pełni tuningować w środku na zewnątrz. Druga modyfikacja, która też jest w opisie, to wam pozwoli. To już dawno powinno zostać dodane do Eurotracka, no ale teraz jest na to mod. To jest modyfikacja, która pozwala wam mieć na firmach załadunkowych nie tylko naczepy stojące pod rampami, ale ciężarówki z naczepami. No jaka tu jest realistyka, że zawsze pod tymi rampami stoją same puste naczepy. Teraz normalnie chłopaki tam będą stali, niby się wyładowywali, więc sztuczna inteligencja też będzie się postawiała całymi zestawami pod rampami, a nie tylko samymi naczepami. Rework najnowszego DAF-a. Zwróćcie uwagę na tą modyfikację, bo naprawdę bardzo warto, bardzo dużo możliwości tuningu z zewnątrz, w środku. Bardzo mi się podoba, że jest dobór różnych kolorów w środku waszej kabiny. Możecie sobie w różne tam oprawić i siedzenia, i tapicerkę i tak dalej. Mega fajnie tutaj to wszystko działa, funkcjonuje. Brakuje mi tylko, żeby było więcej możliwości ustawień właśnie tych kamer, lusterek, dashboardów i tak dalej. To troszeczkę moim zdaniem tu tak słabiej działa. No i dźwięki mogą być bardziej jakieś ciekawsze, a tak to uważam, że wszystko na plus i bardzo warto. Naczepa od Kugla to jest po prostu klasa sama w sobie, piękne malowania, naprawdę wow, ilość możliwości tuningu po prostu zwala z nóg. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze jest wykonana ta naczepa, pobierajcie ją koniecznie, no zobaczcie, jak ona po prostu przepięknie wygląda. No ona nawet nie, moim zdaniem odstaje bardzo mocno jakością, do góry oczywiście od wszystkich DLC. Ta modyfikacja spowoduje, że teraz sztuczna inteligencja będzie prowadziła tylko i wyłącznie naczepy takich prawdziwych marek, prawdziwych firm transportowych i nie tylko, więc jak będzie teraz mijać sobie trafik, to normalnie będzie ciągnął naczepy z malowaniami, z firankami prawdziwych firm. A ten mod spowoduje, że teraz wasze ciężarówki będą miały różne lampy, różne zderzaki, różne ciekawe tuningi, więc nie będzie takiej nudy, że mijacie ciągle takie same ciężarówki, tylko będą one bardzo różnorodne. A ta mapa spowoduje, że będziecie mieli takie jakby regiony jak Szetlandy, Wyspy Faraonów, Grenlandię, Kanadę, no kilkadziesiąt nowych miast w Euro Truck Simulator 2. Naprawdę musicie sobie tam płynąć statkami. Jest 18 nowych przepraw właśnie za pomocą promów. Jest gdzie jeździć. Oczywiście te regiony może nie są jakoś bardzo zróżnicowane i bardzo zmienione, ale jest tu naprawdę ogrom terenu do zwiedzania, więc musicie go sobie całego ogarnąć. No jest
jest co sprawdzać. I ta mapa nie potrzebuje żadnego promoca. No i pokażę wam też moda na nowe Volvo z 2012 roku. Fajna jest ta kierownica, która stoi i później się opuszcza przy uruchamianiu. Dużo możliwości konfiguracji w środku i na zewnątrz. Osobiście uważam, że jest to całkiem poprawna modyfikacja. Fajnie wygląda w środku, na zewnątrz. Uważam, że może troszeczkę mniej możliwości ma niż ten swój starszy odpowiednik w modzie z dzisiejszego odcinka, ale również sporo tutaj pozmieniać możemy. Więc ogólnie polecam, całkiem się przyjemnie tym jeździ. Tutaj bardzo fajna modyfikacja, bo teraz zamiast kogutów możecie sobie zamontować podświetlenie kabiny i gdy będziecie jeździć ciężarówką w nocy, klikacie sobie po prostu przycisk O, odpowiedzialny za włączenie kogutów i normalnie macie podświetloną kabinę. Z minusów to, że dość mocno i jaskrawie to świeci, więc raczej polecam wam jakieś takie milsze kolory niż na przykład jakiś siarczysty, zielony czy niebieski. Bardzo fajnie w środku, jak i na zewnątrz jest wykonany tutaj ten Ford. Naprawdę Ford to jest bardzo porządna ciężaróweczka, trzeba przyznać. Bardzo dużo możliwości, można powiedzieć, tutaj tuningi, dopasowania ciężarówki pod właśnie swoją osobę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Zwróćcie uwagę, jak fajnie jest to wszystko wykonane, jak fajnie się w ogóle prowadzi tą ciężarówkę. Dźwiękami ten mod również nie grzeszy. Jeden z minusów, które zauważyłem, nie wiem, czy to jest mój personalny bug, czy po prostu problem tej modyfikacji, to jest dashboard, który jest troszeczkę mniej czytelny. Ale jestem przekonany, że na pewno jakbym trochę poszperał w internecie, to znalazłbym jakiegoś moda na dashboard idealnie spersonalizowany pod tą ciężarówkę. Kto mnie ogląda dłużej, to wie, że jestem fanem DAF-ów, a to jest DAF w tandemie? Nic bardziej mylnego, to jest DAF w tandemie, DAF z dwoma osiami napędowymi, DAF z jedną osią napędową, co tylko chcecie, bo to jest DAF 95. To jest ta wersja poprzednia niż DAF 105, który mamy, ten najstarszy DAF aktualnie w Euro Truck Simulator 2 w podstawce. Mod jest naprawdę wykonany bardzo porządnie. Ja go ostatnio testowałem na streamie i nie mam się do czego przyczepić, oprócz do kierownicy, że jakoś tak dziwnie chodzi. Ogólnie modyfikacja z zewnątrz naprawdę mucha nie siada. W środku naprawdę wow. Uważam, że tutaj ten mod, jeżeli jakby miał jeszcze troszeczkę więcej możliwości konfiguracji w kabinie, to dorównuje do moda DAF-a XF od Wadika bardzo łatwo. Jestem zachwycony, że naprawdę tak dobrze wykonany mod działa i funkcjonuje i jest na każdą wersję gry robiony regularnie. Brakuje mi tylko tutaj jeszcze przyczepy do tego tandemu, żeby można sobie było po prostu podczepić i polatać w takim prawdziwym tandemie. Możecie wierzyć lub nie, ale wyszedł naprawdę fenomenalny motocykl do Euro Truck Simulator 2. Posiada masę możliwości tuningu, naprawdę możecie sobie dodać tu pasażerów, jakieś plecaki od Uber Eatsa, pyszne pele i tak dalej. Naprawdę wow. Co dodatkowe, naprawdę bardzo dobrze tutaj działa fizyka, bardzo dobrze się go prowadzi. Oczywiście powyżej 150 km/h jest problem, ale tak to jest po prostu gituwa ogromna. Dodatkowo w środku, jak nim jedziecie, to też po prostu widok, wizualizacja tego wszystkiego jest fenomenalna. To chyba pierwsza modyfikacja na motocykl, która działa tak dobrze. Ta modyfikacja nazywa się personalizowane tablice rejestracyjne Polska 2.0, wiem, długa nazwa, ale modyfikacja jest fenomenalna, bo patrzcie na to, tutaj możecie sobie ustawić dokładny numer rejestracyjny Polski, jaki tylko chcecie, w konfiguracji 3.4, albo 3.5, albo 2.5, jakie tylko chcecie, normalnie wszystko możecie sobie tu ustawić, jedną modyfikację możecie mieć dowolną rejestrację na waszej ciężarówce, a co najważniejsze też na waszej naczepie, bardzo polecam, działa to z tyłu, jak i z przodu ciężarówki, więc się totalnie nie martwcie. No i następną modyfikacją są polskie malowania polskich firm na wasze ciężarówki, jak i naczepy. Oczywiście macie tutaj firmę Tkaczykowskiego, Nasirowskiego, raczej też inne polskie firmy, których już dokładnie nie znam. Również na naczepy te malowania macie, jest naczepa Adarowa, są naczepy jakieś tam Omega Pilzno i tak dalej. Jest dużo polskich firm, więc sobie to ogarnijcie, bo naprawdę warto. Ale wydaje mi się, że do naczep to działa chyba tylko do naczep Krone, niestety. Z warsztatu Steam polecam wam jeszcze tą modyfikację na realne paliwo. Ona się będzie aktualizowała co kilka dni, aktualizowała wam ceny też co kilka dni tej ceny paliwa, jakie są w Europie. No i na realną godzinę dnia i nocy, czyli na przykład latem ten dzień będzie się zaczynał już o 4, a zimą ten dzień będzie się zaczynał dopiero gdzieś, ja wiem, o 7, 8 i tak dalej. Jeżeli któryś z tych modów okazał się dla was pomocny, napiszcie koniecznie w komentarzu, który to był.